dobry, witam Was typowa YouTubeowa gospodyni domowa, kamperowa. Typowa YouTubeowa, kamperowa gospodyni domowa. To ja. Kochani, zapraszam Was na filmik. Jak tylko odkopię kampera, to coś tu dla Was skameruję. Przeszło przez kampera tornado, bo kiedy pracujemy, bawimy się, podróżujemy, różne sprawy załatwiamy, nie przywiązujemy zbytniej wagi do sprzątania i odkładania rzeczy na miejsce. Więc ja teraz będę odgruzowywała kampera, odgruzowywała nasz dom, który gdzieś tutaj się kryje pod tym całym bałaganem, a później, już za chwileczkę, opowiem Wam o zmianach w naszym kamperze, o tym, jak zaadaptowaliśmy się, jak dostosowaliśmy się do stacjonarnego życia w kamperze. Żyjemy w kamperze, ale żyjemy w jednym miejscu, żyjemy stacjonarnie i to wymogło na nas pewne zmiany. Zapraszam Was serdecznie, jeżeli jesteście ciekawi. Będzie o przedsionku, o samochodzie i o różnych innych mniejszych i większych zmianach w kamperku. Dlaczego postanawiam jednak pokazać Wam nasz bałagan i mój czepek na głowie? O, już jesteśmy w przedsionku. Wow, magia YouTube'a normalnie. Chcę Wam powiedzieć, że social media w większości niestety opierają się na kłamstwie i oczywiście zawsze jak robimy dla Was odcinek, to staramy się, żeby w tle był porządek, żeby nie było bałaganu, ale to nie znaczy, że ten porządek robi się sam. Sam robi się ten bałagan, który mamy tutaj właśnie dookoła siebie. Więc musicie podchodzić do tego, co widzicie w internecie z dozą takiej rezerwy, bo wiecie, te wszystkie panie z tymi super makijażami, fryzurami, te piękne wnętrza, te lampki w tle, no to jest wszystko ustawione pod filmik, nie? No, a życie płynie swoim naturalnym torem. Także, nie wiem, pokażę Wam jeszcze trochę tego bałaganu i będzie to dla mnie okazja pochwalenia się, jaką piękną, typową gospodynią domową jestem, no i jak potrafię tutaj moimi pracowitymi rączkami zdziałać cuda z tą przestrzenią. Swoją drogą jest taki program telewizyjny, może widzieliście, nazywa się chyba 30 Minutes Makeover i oni tam w pół godziny robią remont, nie tylko remont, ale nie tylko porządek, ale i remont wnętrz mieszkań. Więc zobaczymy, co ja osiągnę w pół godziny z kamperem, jeżeli chodzi o sprzątanie i odkładanie rzeczy na miejsce. Tak wygląda kamper przed. O, przynajmniej u Dyziulka jest porządek, prawda piesku? Ty nigdy nie bałaganisz, zawsze masz u siebie porządek. Tak wygląda nasza sypialnia, rozkotłowana. Jak to u wesołej pary bywa, wszystko jest rozkotłowane. Salon. Najbardziej podręczna półka. Łazienka. I przechodzimy do przedsionka, moi drodzy. Przechodzimy do przedsionka, to jest nowość dla Was. Dla Was może jeszcze nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy widzieli nasze foty na Instagramie i na Facebooku, ale mamy taki przedsionek, to jest taki namiot dołączony do kampera, w którym normalnie ludzie urządzają sobie salon, ale my mamy tutaj po prostu storage. No i tak to wygląda mniej więcej. Swojski klimacik, co? Wygląda normalnie jak po imprezie w akademiku. No, swojsko, zapraszam. I pozdrawiam wszystkich, którzy też są bałaganiarzami. Kamperek i całe obejście już ogarnięte. Myślę, że jestem gotowa na gości, także możecie wchodzić, zapraszam. Jestem bardzo ciekawa, kto z Was też tak ma, kto lubi być ostrzeżony, zanim przyjdą goście, a kto jest zawsze gotowy, ma idealny porządek i można do niego wpadać w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy. Zaczniemy naszą wycieczkę od zewnątrz naszego kampera. Chcę Wam opowiedzieć o tym, co się zmieniło w naszym kamperze, w naszym kamperowaniu, w naszym życiu, odkąd jesteśmy stacjonarni, odkąd mieszkamy w kamperze, ale w jednym miejscu. Mieszkamy w kamperze, ale nie przemieszczamy się.
przez miesiące bycia w podróży kamperem, przez miesiące takiego mobilnego kamperowania, przyzwyczailiśmy się do tego, że mamy jak najmniej rzeczy, nie rozkładamy się z naszymi stoliczkami, naszymi mebelkami, nie zapuszczamy nigdy korzeni, bo za dzień, za dwa możemy ruszać dalej. I dla nas to była naprawdę duża zmiana, żeby dać się przekonać, żeby do naszego kampera dokupić taki przedsionek, jaki tutaj widzicie. Dlaczego nie mamy tego przedsionka tutaj? Oczywiście byłoby wygodniej mieć go przy naszym wyjściu, ale zobaczcie, ten kamper jest bardzo wąski i nie mogliśmy dokupić przedsionka, który by po prostu pasował, bo te przedsionki z reguły są przyczepiane z boku przyczep kempingowych. One po to są właśnie zaprojektowane i my musieliśmy sobie dołożyć tę listwę, na której wisi nasz przedsionek. Musieliśmy ją sobie dokręcić i po prostu zamontować przedsionek. Nasz przedsionek jest dosyć tani. To jest bardzo, bardzo niska półka. Dlaczego jest tani? No bo wiemy, że w podróży naszej zimowej nie będziemy go używać i po prostu nie chcieliśmy inwestować zbyt dużo. Ale generalnie, jeżeli chodzi o przedsionki, to nie ma tutaj limitów górnych. Są lepsze, są gorsze. Oczywiście im więcej zapłacimy, tym lepsza jakość. Nasz jest bardzo, bardzo podstawowy. To jest taka wersja Tesco Value, można powiedzieć. Ale sprawdza nam się ten przedsionek. On chyba kosztował 170 funtów jako nowy. Lepsze przedsionki kosztują nawet 300, 600, nawet 1000. Wiadomo, że im większy, tym lepszy. Większość ludzi tutaj na kempingu traktuje swój przedsionek jako po prostu dodatkowy salon i mają w nim krzesła, stoliki, może jakąś kanapę dmuchaną i po prostu jest to ich taki dodatkowy salon. Dla nas jest to przede wszystkim storage. Dla nas to schowek, więc nie jest tutaj tak ładnie jak w innych przedsionkach, ale sprawdza się to dla nas. To nasi pracodawcy namówili nas na przedsionek i byli nawet gotowi nam go kupić. Ja bardzo bałam się przedsionka, ponieważ wiedziałam, że w momencie, kiedy będziemy mieli przestrzeń, to ta przestrzeń niestety zostanie zapełniona i rzeczywiście tak się stało. Na przestrzeni tych kilku miesięcy, kiedy mieszkamy na kempingu, niestety obrośliśmy w rzeczy i pierwszą rzeczą, jaką zakupiliśmy, była lodówka. To jest lodówka z zamrażarką, także namiastka takiego domowego życia. O, właśnie możecie usłyszeć, że Marek rozwija wąż, będzie zaraz dolewał wody do zbiornika, też Wam to pokażę. Także żyjemy tutaj bardziej domowo, tylko w mniejszej skali. Mamy lodówkę, lodówka była jednym z pierwszych zakupów. To używana lodówka z okolicznego miasteczka, którą ktoś nam nawet dowiózł na kemping. Kupiliśmy sobie taki mały elektryczny piecyk z rożnem, którego też często używamy. Kupiliśmy ten stolik, krzesełka ogrodowe. Jednak zauważcie, że wszystkie te rzeczy są składane, są lekkie, łatwo je złożyć. One się składają na płasko poza piecykiem i naszą lodówką, która dostarcza mi wiele radości, ponieważ możemy sobie kupować lody, możemy kupić mrożone jedzenie i naprawdę mamy większy wybór, jeżeli chodzi o nasz jadłospis dzięki tej lodówce. Mamy też takie dwie szafy, bardzo lekkie, bardzo tanie, można nawet powiedzieć jednorazowe. I niedawno dostaliśmy wieszak na ubrania od Agi, za który bardzo dziękujemy, który nam się bardzo przydaje, kiedy jest mokra pogoda. To jest fajny patent, żeby odwiesić mokrą kurtkę i żeby sobie schła. Mamy też taki stojak na buty, bardzo prosty, i od naszej szefowej dostaliśmy taki fajny sortownik, no, na małe takie gadżety. Także oczywiście towarzyszą nam nasze narzędzia i kilka innych rzeczy potrzebnych w razie upału albo w razie chłodu, ale generalnie staramy się, żeby te nasze belongings zajmowały jak najmniej miejsca. Staramy się nie obrastać w rzeczy, ale naprawdę nie jest łatwo, zwłaszcza z tym przedsionkiem, bo wiadomo, że z przestrzenią jest tak, że jeżeli mam przestrzeń, to ją niestety zapełnię. Także już bardzo ostrożnie podchodzimy do zakupów, no bo wiadomo, że przyjdzie taki czas, że ten przedsionek będzie trzeba złożyć, znowu się skompaktować w kamperze i będzie znowu wyzwanie i nerwowa, co z tymi gratami. Tego bardzo bym chciała uniknąć.
Może niektórzy z Was słyszeli, czytali o wypadku, który wydarzył się kilka tygodni temu na granicy naszego kampera. Został potrącony rowerzysta bardzo blisko nas, na tyle blisko, że słyszeliśmy jego krzyki o pomoc. Pobiegliśmy wtedy z Markiem, tak jak staliśmy, i dopiero po tym wypadku zakupiliśmy porządną apteczkę, która jest tutaj właśnie pod ręką, bo po prostu wypadki się zdarzają. Jeżeli chcielibyście poczytać więcej o tym, co się stało z rowerzystą, jak ta historia się skończyła, to znajdziecie o tym wpis na stronie www.kazik.tv. A teraz lecimy, pokażę Wam, jak Marek dolewa wodę, bo to też się zmieniło, odkąd mieszkamy na stałe na kampingu, w jednym miejscu. Jeżeli chodzi o wodę, to zaczynaliśmy od dużych zbiorników, które dostaliśmy od Ani z Olsztyna. Bardzo pozdrawiam Cię, Aniu. Później żeśmy sobie awansowali na taką dużą baryłę z dołączaną metalową rączką, którą po prostu się ciągnie za sobą. I ta guma działa jak kółko. To jest bardzo fajny patent. Później do tej baryły dokupiliśmy małą pompkę na 12 V, którą trzymamy tutaj w owingu. I czasami jej używamy. O, taka mała pompka do wody. I ona jest zasilana na 12 V i właśnie bardzo nam się przyda w naszej podróży. Ale na razie jest luksusowa, ponieważ mamy tutaj niedaleko kran i po prostu kupiliśmy taki wąż ogrodowy, który bardzo ładnie się składa, zajmuje nam mało miejsca. No i tak nalewamy wodę do zbiornika. Wąż mieści się na tym oto zwiju. Naprawdę się tutaj mieści, jednak złożenie tego węża wymaga pomyślunku, wymaga techniki i zaraz zobaczycie, jak to robimy. Można to zrobić jednoosobowo, ale trzeba ruszyć makówką. Ten wąż jest wykonany z takiej taśmy, z takiego materiału. To nie jest guma, to jest materiał. Wygląda to trochę jak płótno żaglowe. I żeby go zwinąć, trzeba go zupełnie oczyścić z wody. Trzeba wylać wodę, a żeby wylać z niego wodę, on musi być idealnie płaski. I dopiero wtedy można go zwijać, woda sama wycieka, no i jest fajnie. Bo jeżeli zostanie nam nawet tylko troszkę wody w tym wężu, no to nam się nie zwinie. Także rozkładamy wąż na płasko, żeby nam się nic nie haczyło i zwijamy. Wąż mi ucieka. Woda wylewa się z niego sama. Jesteście ciekawi, czy naprawdę udało nam się złożyć ten wąż? Oczywiście, że nam się udało. I zobaczcie, jak malutko miejsca zajmuje. Tadam! Sukces. Bardzo fajna opcja, jeżeli chodzi o kampera. Rozważyliśmy też taki wąż, który się jakby rozciąga, jest z takiego cienkiego tworzywa, ale ponoć te są bardziej wytrzymałe. No zobaczymy, przetestujemy. Ten mamy od jakiegoś miesiąca i używamy go średnio 2 razy w tygodniu i jak do tej pory jesteśmy bardzo zadowoleni. Pewne rzeczy się nie zmieniły, nadal musimy wylewać szarą wodę i wywozić ją w tym zbiorniku. A właśnie, jak podróżowaliśmy, to wylewaliśmy szarą wodę do studzienek na kempingach. Teraz mamy ten zbiornik i to zbiornik zabieramy do ścieków, a nie całego kampera. I w związku z tym, że jesteśmy tutaj na stałe, pojawił się mały, skromny kwietnik. Dorobiliśmy się własnego kawałka trawy, który musimy kosić regularnie. Dorobiliśmy się 2 takich screenów, 2 parawanów, które wyznaczają nam tutaj przestrzeń. I dorobiliśmy się takich jacków. Nie wiem, czy to widać, ale pod kamperem, o, widzicie taki czerwony. O, tam są takie mamy 2 czerwone, jak one się nazywają, coś ale lewarki, które nam podtrzymują kampera, żeby oszczędzić podwozie. Po angielsku to się nazywa jack. To jest coś ale lewarek, taka podpora pod auto. No to chyba wszystko, jeżeli chodzi o sprawy zewnętrzne. Teraz wchodzimy do środka, Kaziczki. W środku jest dosyć ciemno, ponieważ nasza miejscówka jest w cieniu. I może dla niektórych byłby to minus, a dla nas jest to plus, ponieważ mamy psa i będziemy tutaj głównie w sezonie letnim na tym kempingu, więc cieszymy się, że nawet kiedy idziemy do pracy, wiemy, że nasz pies się tutaj nie przegrzeje, nie będzie mu zbyt gorąco, ponieważ przez większość dnia mamy tutaj cień od naszych wspaniałych drzew.
I może dla niektórych byłby to minus, a dla nas to plus. No dobrze, jesteśmy w kuchni. Tak, u nas wchodzi się do kuchni. Może niektórzy nie wiedzą, a w kuchni kilka zmian, jeżeli chodzi o gospodarstwo domowe. Pierwszą zmianą jest kuchenka elektryczna. Jak wiecie, mamy gaz na dobijanie, nie mamy butli. Jesteśmy teraz uziemieni przez nasz owning, także nie jesteśmy w stanie jeździć na stację benzynową, żeby dopełniać gaz. I kupiliśmy sobie taką kuchenkę, to jest już moja druga kuchenka. Najpierw miałam taką na 2 palniki, ale zdecydowałam, że wolę jeden palnik, ale bardziej, no o większej mocy. Oczywiście już zaczynam się rozpędzać domowo, to jest moja stara patelnia. Niedawno kupiłam sobie patelnię, która w sklepie wyglądała na bardzo małą, ale jest ogromna i ledwo mi się mieści na moim palniku, ale daję radę. Nie używamy czajnika, przywieźliśmy sobie od moich rodziców nasz stary domowy ekspres do kawy i tutaj właśnie mamy taką opcję grzania wody po prostu i niemalże natychmiast po uruchomieniu możemy sobie nalać tutaj kubek albo nawet 2 gorącej wody. To mleko to nie jest moje niedbalstwo, to mleko po prostu czeka aż się zakwasi, żeby zrobić z niego serek. Odkąd mieszkamy na kempingu, urządziliśmy sobie sypialnię na pięterku i śpimy w strefie księżniczki. Po prostu możemy sobie na to pozwolić ze względów bezpieczeństwa. Jesteśmy na prywatnej ziemi i nie musimy spać na dole i być w pogotowiu i wiecie, nasłuchiwać i zastanawiać się, czy ktoś zapuka do nas, czy ktoś się do nas włamie, czy nie. Mamy luksusowo, mamy bezpiecznie, możemy sobie spać na pięterku. Także jest to dla nas duże ułatwienie i takie właśnie bardziej domowe życie, ponieważ tam mamy wydzieloną sypialnię, a tutaj mamy salon. W czasie naszej podróży tutaj było nasze łóżko i rzadko kiedy mieliśmy ten stolik rozłożony, a teraz proszę bardzo, mamy stolik. Czasami wieczorem zapalamy świecę, ja czasami sobie tutaj czytam. O, polecam książkę Kathy Kelly, a tej jeszcze nie czytałam. Marek tutaj montuje, ja tutaj też piszę, ale ja lubię jeść przy stole, także dla mnie to jest moja stacja do jedzenia. Czasami rozkładam tutaj laptopa, ale rzadko. Być może niektórzy z Was kojarzą filmik z montowania fotela obrotowego dla naszego pieska, tam z przodu. To jest miejsce, gdzie śpi nasz pies. Akurat niestety, przepraszam bardzo, ale jesteśmy pod światło. Ciężko mi to sfilmować. O, teraz chyba lepiej widać. To jest apartament naszego psa i on tutaj po prostu uwielbia być. Jak widzicie, w ogóle mu nie przeszkadza to, że jest filmowany. Śpi sobie w najlepsze. Także to była bardzo dobra decyzja, żeby zainstalować ten fotel obracany i wydzielić strefę dla psa. A w związku z tym, że na górze śpimy już tak na stałe, no to o, właśnie usiadłam na jego zabawkę. No przepraszam bardzo, no. Kto to był? Kaczucha to była twoja. W związku z tym, że na górze śpimy na stałe, a nie było to łóżko nie było zaprojektowane do takiego użytku na stałe, nawet kiedy nie robimy żadnych damsko-męskich wygibasów, potrzebna była podpora tego łóżka, bo ono było głównie zaprojektowane dla dzieci. Tam miały spać dzieci, a nie 2 dorosłych, pełnowymiarowych. Także daliśmy tam sobie taki bardzo artystyczny, może mało klasycystyczny, ale jednak bardzo praktyczny filar, który po prostu sprawia to, że nasze łóżko się nie wypacza, nie wygina i nie będziemy mieli jakiejś mega awarii w kamperze. No. Także Kazie i Kaziczki to chyba wszystko, to chyba na tyle z naszego małego turu po kamperze i po obejściu. Jeżeli macie jakieś pytania, jesteście ciekawi, chcielibyście zobaczyć coś jeszcze a propos życia gospodarczego, życia codziennego, praktykaliów, życia w kamperze, to oczywiście piszcie. My ostatnio zaczęliśmy zastanawiać się nad dekorem i wystrojem naszego kampera dopiero teraz. Ta zawieszka jest jednym z niewielu elementów dekoracyjnych w naszym kamperze, bo jakoś było tak, że zawsze z Markiem skupialiśmy się na takich praktycznych aspektach, na tym, żeby naprawić tego kampera i na przykład nasze zasłony. Co ja zrobiłam z naszymi zasłonami? Podszyłam je czarnym materiałem i materiałem izolacyjnym, żeby po prostu zapewniały nam izolację i barierę od słońca i też zapewniały nam komfort i dyskrecję,
ponieważ kiedy mamy zapalone światło wieczorem w kamperze, to dzięki tym zasłonom nie widać z zewnątrz, że ktoś w kamperze jest. I to było bardzo przyjemne i bardzo przydatne, jeżeli chodzi o naszą podróż i spanie też na dziko czasami. Ale na przykład nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby zmienić te zasłony, żeby zmienić ich kolor. Także zaczynamy powoli zastanawiać się nad wystrojem kampera, nad dekoracjami. Jeżeli macie jakieś pomysły, jakieś sugestie, to bardzo jesteśmy otwarci, ponieważ my nie jesteśmy ekspertami, jeżeli chodzi o wystroje wnętrz, a chcielibyśmy tutaj trochę to wnętrze ozdobić, ponieważ będziemy tutaj mieszkać do końca października na kempingu, a później jedziemy w podróż naszym kamperem. I będziemy w nim żyć do lutego, także jeszcze kawał czasu, sporo czasu w kamperze i chcielibyśmy, żeby to było ładne wnętrze. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, jeszcze raz dziękuję Wam za to, że oglądacie moje filmiki i do zobaczenia następnym razem. Buziaki, pa pa! Pa! Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.